Cześć, jesteśmy świeżo po premierze Huawei Watch Fit 3, czyli zegarka, który jest dużo lepszy niż Smart Opaska, ale nie kosztuje wiele więcej. Zapraszam Was na pierwsze wrażenia, bo miałem okazję bawić się nim tylko chwilę, no ale opowiem Wam o jego nowych funkcjach. Zaczynamy sobie oczywiście od wyglądu samego urządzenia i tutaj ciężko nie zgodzić się, że jest to Apple Watch od Huawei'a. Ja wiem, że Huawei broni się rękami i nogami, że to nie jest Apple Watch i oni w ogóle wymyślili zegarek na nowo, no ale i interfejs, i konstrukcja, no i wygląd z daleka przypomina nam Apple Watcha. Żeby nie było, konsultowałem się z innymi osobami, pokazywałem im ten zegarek i powiedzieli: o, co to za model Apple Watcha masz na ręce, więc chyba tutaj nie ma dyskusji. Jeśli przyjrzymy się mu bliżej, zauważymy klasyczną budowę zegarka, no prostokątnego, czyli mamy koronkę do sterowania i ona tutaj fajnie się wyróżnia akurat w wersji białej, no bo jest po prostu czerwona. Nie oznacza to, że macie LTE, to nie jest to samo co w Apple Watchu, jest to po prostu czerwona koronka, która fajnie wygląda przy tej wersji kolorystycznej. Mamy oczywiście przycisk poniżej, no i ekran 1,82 cale. Jest to zmiana w stosunku do Fita 2, dlatego że tam był mniejszy ekran, w tej chwili ekran jeszcze bardziej urósł. Jeśli chodzi o stosunek krawędzi do całości ekranu, jest to 77,4, więc większość powierzchni zajmuje po prostu ekran, a ramki nie są aż tak duże i aż tak bardzo nie przeszkadzają. Jest to oczywiście ekran AMOLEDowy, no i co najważniejsze, o jasności 1500 nitów. Jest to duża wartość, jeśli chodzi o jasność i bez problemu w słoneczny dzień odczytacie wszystko, co wyświetla się na Waszym zegarku. Zegarek stawia na stylówę i jest dostępny w kilku wersjach. Jest wersja sportowa, jest wersja normalna, jest wersja biznesowa. Na prebriefingu mieliśmy okazję bawić się każdą z nich, no i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Fajne jest to, że jest wybór, fajnie to wygląda, no i przede wszystkim jest takie świeże, no i idealnie pasuje do różnego rodzaju stylówek. A jeśli chodzi o stylówki, w łatwy sposób możecie paski wymienić, więc jeśli coś Wam się nie podoba albo macie jakiś kaprys, no to w łatwy sposób demontujecie i montujecie inne paski. Niestety paski są dedykowane, nie jest to uniwersalne złącze, więc jesteście skazani na łaskę Huawei'a. Zegarek jest też bardzo lekki, bez pasków waży on tylko 26 gramów, więc naprawdę nie czuć go na ręce, jest smukły, bo tylko 9,26 mm, no i co najważniejsze, fajnie wygląda zarówno na męskiej, jak i damskiej dłoni. I to jest duży plus, dlatego że chcąc ćwiczyć, pobierać Wasze informacje o zdrowiu, nie musicie się martwić o to, że ktoś Wam powie, że macie damski zegarek, wystarczy wybrać na przykład wersję czarną. Z najważniejszych rzeczy, Huawei zmienił interfejs, w tej chwili jest on bardziej dostosowany do tego ekranu i przede wszystkim chodzi bardzo płynnie. Odświeżanie ekranu 60 Hz, więc to pozwala na płynne jakby przeglądanie treści na zegarku. Menu też jest bardzo intuicyjne, no siłą rzeczy przypomina to z Apple Watcha. Posługujecie się koronką, posługujecie się przyciskiem, no i po prostu nawigujecie po tym menu. Fajne jest to, że mamy 100 trybów ćwiczeń i jakby to wszystko będziemy sprawdzać podczas testów, bo tak jak mówię, mamy ten zegarek tylko na chwilę, ale na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle, dlatego że jest to bardzo rozbudowany zegarek, jeśli chodzi o mierzenie Waszego stanu zdrowia, mierzenie Waszego treningu i co najważniejsze, mamy tutaj także wirtualnych asystentów wspieranych przez AI, którzy dostosowują ćwiczenia do Waszych preferencji, do Waszych możliwości i co najważniejsze, są takim trenerem, po prostu wirtualnym trenerem, na przykład podczas biegania. Więc to jest duży plus. Zegarek także ma GPS-a, więc to też jest jak najbardziej fajne, że w tej cenie mamy właśnie także monitorowanie tras po GPS-ie. No i co najważniejsze, mamy możliwość rozmowy przez ten zegarek. Jest to jeden z tańszych zegarków na rynku, gdzie mamy możliwość dwustronnej komunikacji, bo oczywiście jest głośnik i jest mikrofon, więc możemy przez ten zegarek bez problemu prowadzić rozmowy. No i dużą zaletą i przewagą nad konkurencją jest fakt, że możemy przy użyciu tylko i wyłącznie niestety smartfonów z Androidem, ale jednak odpowiadać na wiadomości. Są oczywiście gotowe szablony, są emotikony, natomiast to i tak już jest coś. Bo czasami odpowiedzi w ogóle nie ma, no nie napiszecie tutaj SMS-a, bo klawiatura Wam nie wyskoczy, ale gotowe wiadomości na zasadzie oddzwonię, jestem na treningu, ok, później i tak dalej, jesteście w stanie wysłać z gotowych szablonów lub po prostu zareagować emotką. Huawei chwali się także baterią. My oczywiście to będziemy sprawdzać, natomiast bateria to jest 10 dni użytkowania maksymalnie, natomiast 7 dni to ma być użytkowanie typowe, więc raz na tydzień podobno będziecie ładować ten zegarek. Ładowanie odbywa się klasycznie, nie ma tutaj żadnej indukcji i nic takiego, po prostu 2 piny na spodzie, kładziecie go na ładowarkę, no i jest naładowany. Huawei chwali się także tym, że w 10 minut jesteście w stanie naładować ten zegarek na kolejny pełny dzień działania, więc nawet jeśli wychodzicie na trening i zobaczycie, że Wasz sprzęt jest rozładowany, można 10 minut poczekać, no i bez problemu ten trening sobie zapiszecie. Jeśli chodzi o cenę, 699 zł to jest cena oficjalna tego sprzętu, więc uważam, że naprawdę nieźle. Szkoda, że nie ma możliwości płacenia, ale jakby rozumiem ograniczenia, może kiedyś się pojawi. Jak za te pieniądze uważam, że sprzęt zapowiada się nieźle. Oczywiście będziemy go dokładniej sprawdzać
sprawdzać w recenzji, więc jeśli macie do nas jakieś pytania odnośnie takich konkretnych zagadnień, które trzeba poruszyć, które trzeba sprawdzić, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. My będziemy ten zegarek sprawdzać i dokładnie testować, natomiast no tak jak mówię, w tych pieniądzach zapowiada się naprawdę dobrze. Fajny design, fajnie leży na ręce. Huawei słynie z tego, że pomiar aktywności fizycznej ma na bardzo dobrym poziomie. Wszyscy asystenci treningu, tryby treningu tutaj są po prostu rozbudowane i fajnie to wygląda. Fajnie, że jest odświeżony interfejs, są nowe tarcze, no i co najważniejsze, w przedsprzedaży jeszcze można na stówkę urwać, bo w przedsprzedaży ten zegarek kosztuje 599 zł. Więc jak za tą cenę zapowiada się to jeden z ciekawszych sprzętów i powiem szczerze, że wywołuje u mnie dużo większe zainteresowanie aniżeli nowy Watch Space Edition. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Sekcja komentarzy, tak jak mówiłem, jest dla Was. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić pełnej recenzji Huawei Watch Fit 3. Czołem!